Sytuacja, w której rynki finansowe znajdują się w 2026 roku, jest bezprecedensowa i budzi skrajne emocje, których nie widzieliśmy od dekad. Złoto przebija kolejne psychologiczne bariery i obecnie notowane jest powyżej 16 tysięcy złotych za uncję. To wywołuje u wielu inwestorów paraliż decyzyjny lub strach przed uciekającą okazją. Jeśli nie masz w swoim portfelu ani grama kruszcu, podobnie jak ja, prawdopodobnie czujesz narastającą presję, widząc jak inni liczą wirtualne zyski, a media codziennie serwują sensacyjne nagłówki. Z każdej strony docierają do ciebie informacje o końcu ery dolara, masowej ucieczce banków centralnych w aktywa twarde i rekordowych kolejkach u dealerów. Jednak zanim ulegniesz tym emocjom i ruszysz do najbliższego punktu sprzedaży, musimy rozebrać ten fenomen na czynniki pierwsze. Dzisiaj sprawdzimy, czy kupując przy obecnych wycenach realnie ratujesz swój majątek przed inflacją, czy stajesz się tym ostatnim pasażerem, który wsiada do rozpędzonego pociągu tuż przed ostatnią stacją. A ja na koniec tego materiału poproszę Was o konkretną opinię i zadziałam na jej podstawie. Czy mam do swojego prywatnego portfela kupić w tym momencie złoto fizyczne, czy kategorycznie odpuścić? Więcej szczegółów za chwilę. Nie zapomnijcie o lajku i subie. Zaczynamy. Aby zrozumieć, gdzie właściwie jesteśmy, musimy odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: dlaczego cena złota jest dziś tak drastycznie oderwana od klasycznych fundamentów matematycznych? W świecie akcji sprawa jest prosta. Mamy konkretne firmy, przychody, raportowane zyski i wypłacane dywidendy. Wszystko to możemy również prognozować. Złoto natomiast nic nie produkuje, nie zatrudnia pracowników i nie generuje przepływów pieniężnych. Jego wartość wewnętrzna, czyli tzw. fair value, jest niemożliwa do precyzyjnego wyliczenia, dlatego analitycy posiłkują się wskaźnikami pomocniczymi. Jeśli spojrzymy na koszt wydobycia, czyli wskaźnik All-in Sustaining Cost, który obejmuje wszystko, od paliwa do maszyn po administrację kopalni, zobaczymy gigantyczną przepaść. Obecny średni koszt wydobycia uncji, mimo inflacji kosztów pracy, pozostaje o setki procent niższy niż cena, którą płacisz u dystrybutora. Historycznie, gdy różnica między ceną rynkową a kosztem pozyskania kruszcu była tak ogromna, rynek zawsze w końcu szukał brutalnej równowagi. Podobnie relacja złota do surowców energetycznych, mierzona wskaźnikiem gold to oil, pokazuje ekstremalne przewartościowanie złota względem ropy. Jednak tutaj pojawia się fascynujący paradoks, który rzuca zupełnie inne światło na dzisiejsze rekordy. Spójrzcie na wskaźnik Gold to S&P 500 ratio. Porównuje on cenę uncji złota do wartości indeksu 500 największych spółek w USA, co pozwala określić relatywną wartość kruszcu względem akcji. Wysoki wskaźnik, widoczny wokół szczytu technologicznego w 2000 roku czy kryzysu z 2008 roku, mówi o tym, że złoto jest tanie, co często jest sygnałem ostrzegawczym dla akcji i faworyzuje kruszec jako bezpieczną przystań. Z kolei niższy wskaźnik, taki jak poziom 1,66 odnotowany pod koniec 2025 roku, sugeruje, że złoto jest relatywnie drogie lub przewartościowane względem giełdy. Choć złoto w dolarach jest najdroższe w historii, to w relacji do akcji amerykańskich gigantów wcale nie jest wyceniane wysoko. Historyczne szczyty manii z 1980 roku czy kryzysu z 2011 roku znajdowały się znacznie niżej na tym wykresie. Co to oznacza dla nas w 2026 roku? To sugeruje dwie bardzo ciekawe narracje. Albo złoto ma jeszcze gigantyczną przestrzeń do wzrostów, aby dogonić napompowaną giełdę, albo to nie złoto jest drogie, tylko dolar stał się tak słaby, że oba te aktywa, i akcje i kruszec, uciekają w górę przed spadkiem siły nabywczej pieniądza. Złoto drożeje, bo inwestorzy szukają schronienia w czasach geopolitycznej niepewności, ale jednocześnie giełda rośnie, bo pompuje ją optymizm technologiczny. Jesteśmy w unikalnym momencie historii, gdzie bezpieczna przystań i silnik wzrostu rosną ramię w ramię, a ten wykres jest dowodem na to, że prawdziwa mania na złocie, taka, która wysysa kapitał z giełdy, może być dopiero przed nami. Wielu inwestorów, szczególnie tych początkujących, myśli o złocie jak o sposobie na szybkie i łatwe pomnożenie kapitału. To fundamentalny błąd poznawczy, który może prowadzić do bolesnych rozczarowań. Złoto w Twoim portfelu powinno pełnić funkcję ubezpieczenia, a nie silnika wzrostu. Fizyczny kruszec to zabezpieczenie na wypadek scenariuszy skrajnych, których nikt z nas nie chce doświadczyć. Całkowitego paraliżu systemu finansowego, hiperinflacji zżerającej waluty papierowe, czy konfliktu zbrojnego, który odcina dostęp do pieniędzy wirtualnych. Wartość złota polega na tym, że jako jedyne aktywo finansowe nie jest ono niczyim długiem ani obietnicą.
Gdy masz monetę w ręku, twoje bogactwo nie zależy od tego, czy dany bank będzie wypłacalny w poniedziałek rano, ani czy twój broker nie zniknie z rynku. Jednak każda polisa ma swoją cenę i specyficzne ryzyka, o których dilerzy rzadko wspominają. Jeśli twoim celem jest agresywna budowa kapitału, musisz pamiętać o historycznej zmienności, która bywa dewastująca. Złoto potrafi wejść w trend boczny lub spadkowy na całe dekady. Przykładowo, inwestor, który kupił złoto na szczycie Mani w styczniu 1980 roku, musiał czekać aż do roku 2008, czyli pełne 28 lat, tylko po to, by odzyskać swój kapitał w ujęciu nominalnym. W ujęciu realnym, biorąc pod uwagę inflację, jego strata była gigantyczna. Dlatego jeśli masz 10, 50 czy 100 tysięcy złotych i pod wpływem impulsu chcesz je wrzucić w złoto, licz się z tym, że możesz zamrozić te środki na bardzo długo i to bez żadnego dochodu pasywnego. Złoto nic nie wkłada do twojej kieszeni, nie wypłaca odsetek ani dywidend. Przez ostatnie 20 lat złoto w polskim złotym dało zarobić średnio ponad 11% rocznie, co jest wynikiem fenomenalnym i bije na głowę większość lokat czy obligacji. Ale pamiętaj, że to wynik wypracowany w specyficznym cyklu historycznym, a nie gwarancja powtórki w przyszłości. W tej tabeli nie ma polskiego złotego, ale widać wyraźnie, że złoto rosło na każdej walucie. Skumulowana roczna stopa wzrostu za ostatnie 25 lat wyniosła 10,3%. Jeżeli mimo świadomości rekordowych cen i ryzyka korekty decydujesz się na zakup, musisz to zrobić z głową. Większość ludzi traci znaczną część swojego kapitału już w progu mennicy, popełniając błędy techniczne, które wynikają z braku wiedzy o rynku kruszców. Pierwszym i najbardziej bolesnym błędem jest wybór złej gramatury. Dilerzy złota zarabiają na tzw. premii, czyli nadwyżce ceny sprzedaży nad aktualną wartością giełdową zawartego w produkcie kruszcu. W przypadku małych sztabek o wadze 1 grama, 2 gramów czy 5 gramów, ta premia jest po prostu zabójcza i potrafi wynosić od 15 do nawet 35%. Z matematycznego punktu widzenia oznacza to, że cena złota na giełdzie w Londynie musi urosnąć o 1/3, żebyś ty dopiero wyszedł na zero, po uwzględnieniu kosztów zakupu i późniejszej odsprzedaży. Jedynym sensownym wyborem dla inwestora świadomego kosztów jest moneta lub sztabka o wadze 1 uncji, czyli 31,1 grama. To tutaj premie są najniższe, zazwyczaj w okolicach od 2 do 4%, a płynność najwyższa. Kolejnym kluczowym punktem jest wybór konkretnego produktu. W 2026 roku płynność jest ważniejsza niż estetyka czy sentymenty. Kupuj wyłącznie produkty rozpoznawalne globalnie, znajdujące się na liście LBMA, London Bullion Market Association. Mówimy tu o tzw. wielkiej szóstce monet bulionowych. Południowoafrykański Krugerrand, kanadyjski liść klonowy, austriaccy filharmonicy wiedeńscy, amerykański orzeł, australijski kangur oraz brytyjska Brytania. Unika jak ognia monet kolekcjonerskich, serii limitowanych z wizerunkami bohaterów popkultury, czy okazjonalnych monet wybitych przez niszowe mennice. Dla profesjonalnego dealera to tylko złoty złom, za który przy odsprzedaży dostaniesz cenę kruszcu minus marża, a dopłata za rzadkość i piękny projekt, którą zapłaciłeś przy zakupie, bezpowrotnie wyparuje. Równie istotna jest kwestia bezpieczeństwa i formy transakcji. W dobie postępującej cyfryzacji i inwigilacji finansowej, fizyczny zakup stacjonarny i płatność gotówką pozostaje jedynym sposobem na zachowanie pełnej prywatności Twojego majątku. Absolutnie unikaj ofert z tak zwanym odroczonym terminem dostawy, na przykład wysyłka za 30 do 45 dni. Tacy dilerzy często finansują swoją bieżącą działalność Twoimi pieniędzmi. Jeśli w tym czasie cena złota gwałtownie spadnie lub dealer straci płynność, możesz nigdy nie zobaczyć ani towaru, ani swoich pieniędzy, co pokazały liczne afery z ostatnich lat. Czy jest jakaś alternatywa dla złotych monet? Możesz zastanowić się nad funduszem ETF na złoto, jak na przykład iShares Physical Gold. Zaletą ETF-ów są ekstremalnie niskie koszty transakcyjne i płynność. Sprzedasz je jednym kliknięciem w aplikacji maklerskiej, unikając wysokich marż u dealerów. Pamiętaj jednak o dwóch haczykach. Po pierwsze, od zysku zapłacisz 19% podatku belki, którego przy złocie fizycznym po 6 miesiącach przetrzymywania nie ma. Po drugie, ETF to tylko cyfrowy zapis. W scenariuszu wyłączenia systemu czy blokady kont nie masz do niego dostępu. Jeśli szukasz bezpieczeństwa i polisy na trudne czasy, wybierz fizyczną monetę. Dochodzimy do kluczowego pytania. Co właściwie masz zrobić ze swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi dzisiaj,
gdy złoto jest na szczytach? Przede wszystkim musisz zrozumieć, że złoto nie powinno być fundamentem Twojego portfela, a jedynie jego stabilizatorem i bezpiecznikiem. Optymalna, analitycznie uzasadniona alokacja dla większości inwestorów to przedział między 5 a 10% całkowitej wartości majątku. Taka ilość w zupełności wystarczy, by ochronić siłę nabywczą Twoich oszczędności w razie globalnego krachu finansowego, ale jednocześnie nie zablokuje Twojego potencjału do zarabiania na aktywach produkcyjnych, takich jak akcje czy obligacje. W 2026 roku mamy niezwykle ciekawą sytuację rynkową. Obligacje skarbowe, zwłaszcza te indeksowane, oferują realną i stosunkowo bezpieczną stopę zwrotu w obliczu stabilizującej się lub spadającej inflacji. Jeśli banki centralne zaczną agresywnie obniżać stopy procentowe, obligacje przyniosą Ci zysk kapitałowy, którego złoto, będące już po gigantycznym rajdzie, może po prostu nie dowieść. Nie można też ignorować roli Bitcoina, który w 2025 roku, dzięki funduszom ETF, stał się pełnoprawnym aktywem w portfelach instytucjonalnych. Pełni on dla młodszego pokolenia funkcję cyfrowego złota i duża część kapitału spekulacyjnego, która historycznie płynęła do fizycznego kruszcu, teraz zasila rynek krypto. To trwale osłabia tradycyjną siłę popytu na złoto fizyczne w okresach mniejszego niepokoju. Werdykt jest więc dwutorowy. Jeśli nie masz ani grama złota, rozważ poważnie dołączenie tego kruszcu do swojego portfela, nawet przy tak wysokich cenach. Jeśli masz już między 5 a 10% portfela w metalu, nie kupuj więcej. Ciesz się zyskiem i pilnuj proporcji. Bądźmy realistami. Cena złota w 2026 roku jest rekordowo wysoka. Inwestując dzisiaj, musisz zaakceptować ryzyko, że wchodzisz na rynek po ogromnym rajdzie i korekta rzędu kilkunastu procent w skali roku jest scenariuszem, który trzeba brać pod uwagę. Warto jednak zrozumieć kluczową różnicę między ceną a wartością. Cena to cyfry na ekranie, które zmieniają się pod wpływem nastrojów na giełdzie w Londynie czy Nowym Jorku. Wartość to realna siła nabywcza, którą ten kruszec reprezentuje w długim terminie. Historycznie złoto nie służy do agresywnego pomnażania kapitału. Ono ma sprawić, że Twój majątek nie wyparuje, gdy waluty papierowe tracą na wartości. Podczas gdy inflacja systematycznie podgryza siłę nabywczą dolara czy złotówki, uncja złota od dekad pozwala na zakup zbliżonego koszyka podstawowych dóbr i usług. Ale obiecałem Wam na początku, że nie skończymy tylko na teorii. Czas na Wasz ruch. Na mojej karcie społeczność czeka już ankieta z pytaniem: czy inwestolog ma teraz kupić fizyczne złoto do portfela? Jeśli pod tym postem uzbieramy minimum 200 głosów, zrobię dokładnie to, co zdecyduje większość z Was. Jeśli powiecie kupuj, idę do mennicy, kupuję fizyczną uncję złota i daję Wam o tym znać. Jeśli zagłosujecie czekaj, wstrzymuję się na razie z zakupami i analizuję możliwe scenariusze i alternatywy. Więc prośba o mądre głosy. Nie zapomnijcie o lajku, subie i lećcie zagłosować w ankiecie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.